Dzień dobry. Są takie poranki, kiedy pogoda jest taka jaka jest, czyli u mnie akurat leje deszcz, kiedy człowiek nie spał 30 godzin wcześniej, potem trochę spał, że naprawdę nie chce się żyć i wtedy jedyne co pozostaje to po prostu razem z tym panem krzyknąć: Good morning, Vietnam! Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku serii 6 rano w tym tygodniu. Tak jak to oczywiście bywa w piątki, towarzyszy nam Pandzia, która ma nowego kolegę Lwa i tam się właśnie próbują zaznajomić. Dzisiaj będzie oczywiście cytat pandziowy, czyli cytat z Pisma Świętego, ale do niego za momencik. Kochani, na pewno zdarza Wam się w życiu bardzo często, chociaż nie wiem czy bardzo często, no mnie się zdarza bardzo często, Wam się może zdarza częściej albo rzadziej. Zdarzają Wam się takie sytuacje, kiedy się pakujecie w jakieś, że tak powiem, życiowe rowy, z tego prostego powodu, że się wpakowaliście. W takim sensie nie tak, że to życie tak się potoczyło, bo tak czasem też bywa, ale myślę, że macie świadomość, że bardzo często nasze nieszczęścia, nasze tragedie, nasze różne porażki życiowe biorą się z tego, że staliśmy nad jakąś przepaścią, no i po prostu z ciekawości, albo z głupoty, albo tam nie wiem, z czegokolwiek innego, z tego, że nam rozum odebrało, żeśmy się w tą przepaść wpakowali. Dokładnie tak ma też Pandzia i dlatego od takiej Pandzi musimy zacząć. Nie wiem dlaczego tak jest, ale czasem tak jest, że człowiek z jakimś takim po prostu uporem maniaka, mimo że doskonale wie, że się zsunie i że tam będzie wtopa i nie będzie mógł z tego wyjść, no to się pakuje w takie rzeczy. I moi drodzy, właśnie dlatego dzisiaj, że tak powiem, cytat pandziowy, który ma temu przeciwdziałać. Tak jak zauważyliście tam w tym filmiku, tym, który tej pandzi, że tak powiem, pomógł, ją w ogóle ostrzegał, trzymał przed tym, żeby tam nie wpadła, był akurat opiekun tam, w sensie ta osoba, która się pandami zajmowała. I dzisiaj będzie cytat dokładnie o tym, jak Pan Bóg to robi. To będzie zdanie z Księgi Kapłańskiej, z jej 27 rozdziału. To jest takie zdanie, które podsumowuje, że tak powiem, cały taki długi, ogromny fragment, gdzie jest mowa o, no właśnie, zaraz zobaczycie o czym, bo Wam przeczytam. Zdanie brzmi następująco. To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj dla Izraelitów. Kochani, to jest zdanie, które myślę jest nam wszystkim strasznie potrzebne, żebyśmy się nie ładowali w takie życiowe rowy. Kochani, przykazania, które Pan Bóg dał, Jego wskazówki, które są zawarte w 10 przykazaniach, które są zawarte w różnych wskazaniach Pana Jezusa w Ewangelii, mamy tego oczywiście bardzo dużo, w tym czego naucza Kościół, to nie są rzeczy, które mają sprawić, że oczywiście będziemy ograniczeni i nasza wolność zostanie zabrana, jak to bardzo często nam mówi zły, a też świat tak sądzi. Tylko to są jakby takie ręce takiego opiekuna, który trzyma pandę, żeby się panda nie zsunęła w ten rów. Kochani, dla mnie osobiście, w pewnym momencie to oczywiście zrozumiałem, bo długo też miałem sobie jakiś taki bunt, dlaczego coś mogę, czegoś nie mogę, dlaczego po mojemu się wydaje, że tak będzie dobrze w życiu, a mi tu mówi Kościół czy Pan Bóg, że tak będzie niedobrze. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest naprawdę nic innego, jak takie nieustanne stanie przede mną opiekuna, a ja jestem po prostu jak durna panda w zoo, opiekuna, który mówi, nie wchodź tam. W sensie mówi, zobacz, tam jest przepaść, jak się tą przepaścią zsuniesz, to nie wyleziesz stamtąd. W sensie będziesz siedział w tym rowie tam, będziesz się tam, nie wiem, z głodu umierał, będzie tam źle, będziesz samotny, będziecie w ogóle beznadziejnie i będziesz chciał się przez pół życia wydobyć. Nie wchodź tam. I kochani, to co
jest zawarte w przykazaniach, w prawie Bożym, w tym, co Kościół nazywa dobrem albo złem, jest tylko i wyłącznie z tego powodu. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, tak jak zawsze w piątek, to jest zawsze poważny odcinek, pomyśleli o tym, no właśnie, czy przypadkiem nie stoimy w życiu w takim miejscu, bo to nie chodzi o to, żeby patrzeć do tyłu, czy patrzeć tam jakoś strasznie do przodu, tylko zobaczyć dzisiaj, czy nie stoję w takim miejscu, gdzie stoję nad jakąś przepaścią i tak w sensie coś mnie tam bardzo pociąga. Myślę sobie, jak tam będzie fajnie, jak ja tam zejdę. I pomyśl, czy nie stoi przed tobą, no właśnie, jakieś przykazanie, jakieś prawo Boże, o którym wiesz doskonale, że jest, które mówi, nie rób tego, nie pakuj się w to. Ale ty mówisz sobie oczywiście, ale nie, bo to jest takie fajne, tam będzie tak super i w ogóle mi się wydaje, że to będzie moje szczęście i tak dalej. Pomyśl, czy nie stoisz dokładnie w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, nad jakąś przepaścią, do której chcesz wleźć, ale jakaś ręka cię trzyma, ręka przykazania, ręka prawa Bożego, ręka Jego wskazań, które mówi, nie rób tego, bo się skrzywdzisz. I może byśmy tak dzisiaj spróbowali, że tak powiem, chwycić tą rękę. W sensie nie władować się w tą kolejną przepaść, tylko chwycić tą rękę i nie wejść tam. Kochani, Pan da przede wszystkim w ten sposób, że dał nam już bardzo jasne wskazania, jak unikać wtop i nieszczęść życiowych, jak unikać tego, co nas po prostu strasznie niszczy. I nie trzeba czekać na coś nowego, że nam teraz, Panie Boże, bo Ty mi nie dajesz. Bo bardzo często Pan Bóg już dawno dał Ci wskazówkę, tylko Ty niestety jej nie stosujesz. I mówię to oczywiście przede wszystkim do siebie. I potem się ładujemy w tą przepaść. Spróbujmy dzisiaj z całą mocą, z całą siłą chwycić tą rękę Bożych wskazań, Bożych przykazań, Bożego mówienia, co jest dobre, a co złe, po to, żeby się w tę przepaść jednak nie wpakować. Więc kochani, tak jak już tam pewnie się niektórzy zorientowaliście, jestem już z powrotem za wielką wodą. Niedługo tam powyjaśniam w różnych odcinkach, tam we vlogach najwięcej, jak to teraz będzie tam dalej wyglądało i tak dalej. Generalnie bez względu na to, gdzie jestem i co tam się wydarza, serdecznie chciałbym pozdrowić, pobłogosławić i życzyć Wam najlepszego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek, mam nadzieję, o 6 rano. Z Bogiem.